nie ma na razie takiego zawodu konkretnego jednego, w którym sztuczna inteligencja już w tej chwili byłaby w stanie wykonać 100% zadań. Przyglądamy się firmom, które są w elicie wdrożeń AI i zastanawiamy się nad tym, jak przeprowadzać transformację cyfrową w tych firmach. To jest mi temat bardzo bliski i który jest strasznie trudny. A z drugiej strony patrzymy na te małe firmy i mikrofirmy, które mają szansę, moim zdaniem, dokonać czegoś niesamowitego, przeskoku. Takiego przeskoku, który by można nazwać leapfroggingiem, od tego poziomu zupełnie przedcyfrowego do poziomu, w którym korzystają ze sztucznej inteligencji. I w momencie, kiedy taka osoba na wysokim szczeblu zawodowym postanawia odejść z tej korporacji i na przykład założyć własny biznes, ona czasem nie potrafi zrobić prostych rzeczy, nie potrafi sobie włączyć drukarki, bo po prostu nie robiła tego od lat. I obawiam się, że możemy ze sztuczną inteligencją mieć podobny problem, że wiele osób będzie właśnie cierpiało na taki syndrom oduczania się, że będziemy potrafili delegować swoje zadania sztucznej inteligencji, będziemy potrafili myśleć bardziej strategicznie, ale nie będziemy umieli zrobić tego sami. Witam wszystkich ludzi ciekawych świata. Z tej strony Maciej Szczerba na kanale Past, Present and Future. Rozmawiamy o tym, co dzisiaj dzieje się w świecie technologii. Jak dzisiaj technologia wpływa na biznes i cywilizację, ale również o tym, czego możemy spodziewać się w przyszłości. I jakie lekcje wyciągać z historii, aby przewidzieć postęp technologiczny. Zapraszam. Dzisiaj moim gościem jest dr Marta Matylda Kania, co-founderka firmy Circuit Tree oraz przede wszystkim chyba bardziej praktyk niż akademik z firmy szkoleniowej Superpowered by AI. Bardzo mi Cię miło dzisiaj gościć, Marta. I porozmawiamy o tym, jak współpracować poprzez AI, czyli jak zmienić naszą pracę z takiej pracy bezpośredniej, pracy intelektualnej na pracę z wirtualnym agentem. Bardzo mi miło. Dziękuję Ci, Maćku, za zaproszenie. Mam nadzieję, że będziemy mogli porozmawiać zarówno o tym, w jaki sposób możemy współpracować ze sztuczną inteligencją, jak i od czasu do czasu się nią wyręczyć. Marta, czy Ty się boisz, że AI zabierze Twoją pracę? Nie boję się, że AI zabierze moją pracę przede wszystkim dlatego, że sztuczna inteligencja nie zabierze pracy samodzielnie myślącym osobom, a za taką się uważam. Pytanie dla mnie jest bardzo interesujące ze względu na to, że z całą pewnością sztuczna inteligencja wywrze ogromny wpływ na to, w jaki sposób pracujemy, w jaki sposób będzie wyglądała nasza praca zarówno intelektualna, jak i ta twórcza. A przede wszystkim sztuczna inteligencja dotyka ogromnej ilości miejsc pracy. Z takiego raportu opublikowanego w zeszłym roku przez osoby związane z OpenAI, czyli jednym z kluczowych dostawców sztucznej inteligencji, autorem czata GPT, wynika, że sztuczna inteligencja, a w szczególności wielkie modele językowe, czyli LLM-y, będą wywierały wpływ na około 80% pracowników, z czego 20% osób odczuje zmiany przy wykonywaniu połowy swoich zadań. Jeżeli chodzi o te zadania, oczywiście wykonywane gdzieś na styku naszej białkowej inteligencji i komputerów. No to jest ogromny odsetek zadań, które są wykonywane. No więc jakby siłą rzeczy będzie to wpływ bardzo duży. Oczywiście można kwestionować rzetelność takich badań, jeżeli są one prowadzone przez osoby związane z firmą, która zajmuje się tworzeniem tej sztucznej inteligencji, no ale tak czy inaczej liczby są ogromne. No a wiąże się to z jednej strony ta zmiana z koniecznością nabywania nowych umiejętności, zarówno tych umiejętności korzystania z narzędzi, jak i z drugiej strony przeformułowania troszeczkę naszych zadań, bo wydaje mi się, że tutaj rozwój copilotów, rozwój takich narzędzi agentowych, właśnie o których wspomniałeś, które mają interfejsy NLP, interfejsy językowe, to znaczy, z którymi można się dogadać tak naprawdę, to może być naprawdę coś, co zmieni sposób wykonywania pracy intelektualnej.
Ja bardzo dużo korzystam z sztucznej inteligencji generatywnej, zarówno tej, która tworzy tekst, jak i tej, która tworzy inne media. Natomiast dla mnie przede wszystkim jest to też współpracownik, z którym mogę porozmawiać, z którym mogę przedyskutować pewne kwestie. To nie jest odpowiednik wyszukiwarki. Raczej nie radzę się sztucznej inteligencji, jeżeli chodzi o konkretne fakty. Zresztą to jest obarczone dużym ryzykiem ze względu na halucynacje, które co prawda są coraz bardziej zmniejszane przez w kolejnych wersjach modeli językowych, natomiast w dalszym ciągu te halucynacje się pojawiają. W związku z czym właśnie to, o czym z tego ja czerpię wartość w korzystaniu ze sztucznej inteligencji generatywnej, no to właśnie ta możliwość prowadzenia dialogu, takiego odbijania się swoich myśli w każdym momencie i uzyskiwania też krytycznego feedbacku od dobrze spromptowanego modelu językowego. Tak mi się wydaje, że to jest kluczowa wartość w korzystaniu z generatywnej sztucznej inteligencji dzisiaj. No i właśnie, tak jak powiedziałam, nie wierzę w to, że ona odbierze nam pracę, ale na pewno wywiera ogromny wpływ na to, w jaki sposób pracujemy. Czyli nie wierzysz w takie wszystkie prognozy Goldman Sachsa, 300 milionów miejsc pracy, tak, zniknie i tak dalej. Pewnie jest to moim zdaniem na razie, na dzień dzisiejszy, że rzeczywiście tak zwani blue collars, pracownicy fizyczni są mniej zagrożeni niż pracownicy intelektualni, szczególnie tacy niższego szczebla, aczkolwiek ponoć koło 20, według któregoś rankingu, w które ja nie bardzo wierzę, zawodów, które zabierze sztuczna inteligencja, jest stanowisko profesora uniwersytetu. Tak, no, zdecydowanie jest taka możliwość, że większość tych zadań nie będzie musiała być wykonywana przez ludzi, ale mimo wszystko, jak na razie, przynajmniej z badań, z którymi ja się zapoznałam, to nie ma na razie takiego zawodu konkretnego jednego, w którym sztuczna inteligencja już w tej chwili byłaby w stanie wykonać 100% zadań. Też właśnie do tego nawiązuje i ten Molik, pisząc o tym, że no dobrze, sztuczna inteligencja może pomóc mi w wykonywaniu takich rutynowych zadań związanych z ewaluacją studentów, z oceną ich zadań, przygotowywaniem różnych scenariuszy zajęć, przygotowywaniem sylabusów, ale to wszystko trzeba połączyć i to jest właśnie miejsce dla człowieka i dla jego kreatywności i dla jego właśnie decyzyjności, bo to jest, wydaje mi się, coś, czego sztuczna inteligencja na tym etapie, pomimo szybkiego rozwoju systemów agentowych, nie jest w stanie zastąpić. Tak, bo właśnie mieliśmy porozmawiać w książce Itana Molika, pewnie powinien nam płacić jakieś tantiemy za to, że ją chyba obydwoje mocno w Polsce promujemy. Ty pewnie jeszcze bardziej To dużo ode prawda. mnie. Natomiast to jest o tyle fajna książka. Zaraz ją tutaj dorzucimy, żeby wszyscy mogli zobaczyć, że pierwszy raz moim zdaniem jest takie podejście, jak mamy pracować ze sztuczną inteligencją, a nie jak po prostu tam produkować kolejne rankingi, jakie zawody sztuczna inteligencja zabierze, czy ile miejsc pracy zabierze i tak dalej, co jest jakieś science fiction gdzieś wzięte, przepraszam za francuski z czapy. E, I tu jest pierwszy raz podejście, że patrzymy na jakiś zawód poprzez jakby zestaw zadań, które taki zawód, taka rola zawodowa wykonuje, prawda? Czy mogłabyś Tak, nam jakby coś więcej tu powiedzieć? no oczywiście, jest mi to bardzo bliskie podejście też właśnie, tak jak powiedziałeś Maćku, ja promuję szeroko książkę Molika, też jest mi to podejście bliskie, zarówno ze względu na ten, moim zdaniem, świetnie dobrany dystans do zagadnienia. Nie jest to takie spojrzenie z lotu ptaka, w którym zacierają się szczegóły, ani nie jest to bardzo, bardzo konkretne podejście, takie zupełnie bliskie, w którym uczymy się pisania konkretnych promptów, na przykład, czy instrukcji dla sztucznej inteligencji. On potrafi znaleźć taki dystans, w którym jego myśli dotyczące tego są praktyczne, a z drugiej strony dają pewien postawę co-intelligence, współinteligencji, współdziałanie ze sztuczną inteligencją, a nie obaw, które
są napędzane wzorami, które wzbudzają lęk. Między innymi Molik dzieli sposób pracy ze sztuczną inteligencją na takie 3 kategorie. Tutaj możemy mówić o takich pracach Just Me. On tak nazywa właśnie w książce Cointelligence tą kategorię. To są prace, które wykonujemy samodzielnie, dlatego że chcemy. Niekoniecznie dlatego, że nie da się ich współpracy ze sztuczną inteligencją, albo nie da się wyręczyć zupełnie z ich wykonywania ich sztuczną inteligencją. Tylko dlatego, że po prostu na przykład możemy napisać rewelacyjnego maila, korzystając z czata GPT, z Gemini czy z Claude'a, natomiast piszemy go do bliskiej osoby albo do współpracownika, któremu chcemy przekazać coś szczególnego. Takie zadanie zostawiamy wyłącznie sobie. Jest wiele takich zadań. Czy to będą posty na media społecznościowe, kiedy chcemy być autentyczni i chcemy przekazać coś naprawdę własnego. To są takie zadania tylko dla siebie. Z drugiej strony są zadania, które możemy delegować sztucznej inteligencji i właśnie współpracować z nią podczas ich realizacji. Czyli nie są to rzeczy, które można w zupełności stedować na AI, tylko zadania, które wymagają pewnego naszego udziału, właśnie tej decyzyjności, którą chciałabym jeszcze raz podkreślić, która jest tak ważna, że możemy współpracować ze sztuczną inteligencją i dodatkowo wzmacniać swoje umiejętności, czyli powiedzmy tworzyć pewną augmentację, a nie automatyzację, czyli właśnie wzmacniać swoje umiejętności zawodowe, swoje kompetencje, poszerzać je dzięki sztucznej inteligencji. Ta druga kategoria jest dla mnie szczególnie osobiście ważna, bo właśnie umożliwia realizację takich projektów, których wcześniej realizować nie mogłam ze względu na brak umiejętności, chociażby właśnie tworzenie obrazów na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Co z tego, że mogę sobie coś naszkicować, jeżeli nie byłabym w stanie stworzyć doskonałych obrazów, tym bardziej wideo czy muzyki na takim poziomie, na jakim mogę to zrobić, spędzając tylko trochę czasu na nauce promptowania i po to, żeby właśnie swoje osobiste, twórcze potrzeby realizować w ten sposób, które zresztą mogą się bardzo przydać również w życiu zawodowym. W momencie, kiedy chcemy coś wytłumaczyć współpracownikom, o ileż łatwiej czasem jest właśnie tę iteracyjną drogą dojść do tego, żeby przekazać to sztucznej inteligencji i pokazać ludziom już coś znacznie bardziej gotowego. W ten sposób można znacznie fajniej i znacznie ciekawiej przekazywać swoje myśli i dzielić się nimi z innymi, już jakby wskoczyć o jeden poziom wyżej dzięki tej drugiej kategorii przez Molika wyodrębnionej właśnie tym zadaniem delegowanym, ale właśnie współtworzonym ze sztuczną inteligencją. No i trzecia kategoria to jest to, czego nikt robić nie chce w pracy, czyli takie zadania, które można zautomatyzować. Zwykle proste, rutynowe, gdzie nie potrzebujemy zbyt wiele od siebie tutaj dokładać. Wystarczy napisać dobrego prompta na poziomie, który ja czasem nazywam poziomem produkcyjnym, czyli taką instrukcję dla sztucznej inteligencji, dzięki której ona oddaje nam produkcyjne rezultaty, które się powtarzają, które są utrzymane na określonym poziomie. Na przykład są to maile utrzymane w określonym stylu, albo są to wpisy na media społecznościowe, firmowe, które trzymają pewien ton, czy też pewną terminologię, której używamy. No i takie rzeczy właśnie można sobie zautomatyzować, korzystając z generatywnej sztucznej inteligencji. To jest, wydaje mi się, najważniejsze, jeżeli chodzi o takie kategorie, w których możemy mówić o współpracy ze sztuczną inteligencją. Ale jednocześnie trading, tak? Taki high frequency jest uznawany tutaj też w tej książce za zadanie, które możemy całkowicie zdelegować, Mhm. a robienie researchu często powinno być potraktowane jako zadanie just me, bo to jest przykład tego słynnego adwokata amerykańskiego, któremu LLM zahalucynował i wymyślił orzeczenie, Tak, i którego to był nigdy nie przykład, było. że zabrał mu pracę, tak, sztuczna inteligencja zabrała mu pracę w pewien sposób. Chociaż ja bym się upierała, że research to nie jest zadanie just me. Też prowadzę szkolenia między innymi dla kadry akademickiej i wydaje mi się, że w tej chwili prowadzenie researchu, szczególnie w takich obszarach, w których posługujemy się przede wszystkim tekstem i ograniczanie się do takiego tradycyjnego sposobu pozyskiwania informacji jest nie do utrzymania. To jest jedynie kwestia tego, że musimy w odpowiednim momencie
zweryfikować rezultaty, ale ten wstępny research, który możemy prowadzić na zupełnie niespotykaną dotychczas skalę, korzystając właśnie z semantycznego wyszukiwania, czyli nie tego opartego na słowach kluczowych, tylko na rozumieniu większych całości tekstu. To jest naprawdę niesamowita sprawa, szczególnie w humanistyce, ale też przypuszczam, że na humanistyce się bardziej znam, dlatego o niej wspominam, ale założy się, że tak samo jest w innych dziedzinach, kiedy możemy właśnie korzystać z ogromnej bazy tekstów, których nie bylibyśmy w stanie sami przeczytać i możemy zrobić ten wstępny research, a później dopiero zapoznać się z tymi bardziej szczegółowymi tekstami, z tymi wynikami, które tak jakby przygotował dla nas ten ciągle uczący się stażysta. Nie możemy mu w pełni zaufać, ale możemy skorzystać z rezultatów jego pracy. Możemy się liczyć z tym, że coś pominął, ale raczej możemy liczyć na to, że większość tekstów, zdecydowana większość materiałów, które z takiego wstępnego researchu wyciągniemy, będzie wartościowa. Oczywiście, jeszcze raz podkreślam, musimy je sprawdzić, ale jak najbardziej możemy z nich skorzystać. Są też specjalne narzędzia do tego celu, ale myślę, że to nie czas i miejsce, żeby o takich narzędziach opowiadać. Można je znaleźć stosunkowo łatwo. Na przykład? Na przykład są narzędzia do Research Rabbit na przykład jest jednym z takich narzędzi. To jest kwestia połączenia właśnie wielkich modeli językowych z bazami tekstów naukowych. Czy AI, czy sztuczna inteligencja czyni nas bardziej leniwymi? No tutaj myślę, że to jest świetne pytanie, dlatego że z jednej strony tak jak właśnie pisze Molik, powołując się na eksperyment swojego współpracownika Fabrizio Dell'Acqua, że to jest ryzyko, ogromne ryzyko tego zasypiania za kółkiem, które się w paru eksperymentach Tak, jak przez na ich autostradzie z tak, dokładnie. tempomatem. Ale no, to jest bardzo niebezpieczne. To chyba nawet jest syndrom autostradowy, prawda? W Stanach, w Europie to raczej chyba trudno na niego cierpieć, ale w Stanach przy takich bardzo długich, prostych można sobie stracić zupełnie poczucie rzeczywistości. Natomiast mi się raczej kojarzy ten problem z problemem oduczania się, który jest znany z dużych organizacji, bo oduczanie się przede wszystkim miało służyć do tego, żeby można było organizacyjnie zapomnieć o pewnych złych praktykach w pracy, żeby pozbyć się jakichś złych nawyków. Natomiast bardzo często, szczególnie menedżerowie wyższego szczebla, cierpią na problem z oduczaniem się, takim, że oni stopniowo awansując, uczą się różnych umiejętności, natomiast w pewnym momencie delegują już niemal wszystkie swoje zadania, są osobami bardzo decyzyjnymi, odpowiedzialnymi, myślącymi strategicznie, natomiast oni nie potrafią robić rzeczy, nie potrafią robić tego, co potrafią ich współpracownicy. I w momencie, kiedy taka osoba na wysokim szczeblu zawodowym postanawia odejść z tej korporacji i na przykład założyć własny biznes, ona czasem nie potrafi zrobić prostych rzeczy, nie potrafi sobie włączyć drukarki, bo po prostu nie robiła tego od lat. I obawiam się, że możemy ze sztuczną inteligencją mieć podobny problem, że wiele osób będzie właśnie cierpiało na taki syndrom oduczania się, że będziemy potrafili delegować swoje zadania sztucznej inteligencji, będziemy potrafili myśleć bardziej strategicznie, ale nie będziemy umieli zrobić tego sami. I dlatego tak ważna jest transparentność, dlatego tak ważne jest etyczne rozwijanie sztucznej inteligencji, żeby te systemy były możliwie godne zaufania. I z jednej strony to jest właśnie ta transparencja i budowanie odpowiedzialnej AI, a z drugiej strony to jest decyzyjność. I tutaj znowu wracamy do problemu agentów i do problemu tego, czy my na pewno chcemy delegować tak całościowo zadania sztucznej inteligencji. Czy my chcemy raczej myśleć o tej augmentacji, czyli o tym sposobie wspomagania własnej pracy sztuczną inteligencją i wtedy nie mamy jakby tego problemu lenistwa. My się uczymy po prostu innych umiejętności. To mogę znowu nawiązać do dosyć często używanego przykładu kalkulatora. No, używając kalkulatorów oduczamy się w pewien sposób wykonywać skomplikowanych operacji matematycznych w pamięci, natomiast po prostu nie jest nam to do niczego potrzebne. A uczymy się, jeżeli to lenistwo zamiast
spowodować, że po prostu przestaniemy robić cokolwiek i popadniemy sobie w drzemkę, wykorzystamy te umiejętności i te możliwości, ten uwolniony przez sztuczną inteligencję czas do opracowywania właśnie lepszej strategii pracy, lepszego sposobu rozwiązywania problemów. To jest super. Nie wiem, nie chce mi się za bardzo wierzyć, że wszystkie osoby popadną w takie lenistwo i w drzemkę za kółkiem, a z drugiej strony tak, na pewno niektórym to grozi. Tylko czy tym osobom nie groziło to już wcześniej i to bez względu na istnienie lub nieistnienie sztucznej inteligencji? Myślę, że tak. No to jest tak, jak rzeczywiście w latach 70., kiedy weszły kalkulatory takie kieszonkowe, nauczyciele matematyki apelowali, żeby dzieci z nich nie korzystały. Podczas Mhm, gdzie akurat mam córkę licealistkę, która ma zaawansowany program matematyki i musiałem nabyć gdzieś na wiosnę jakiś taki super zaawansowany kalkulator, prawie pół PC, bo po prostu taki jest wymóg szkoły, żeby taki kalkulator był na zajęciach. Natomiast jeszcze przytoczmy ten może eksperyment, to jest taki ciekawy, który jest też z mojej branży, tak, bo dotyczy rekruterów. I rekruterzy im bardziej byli podzieleni na 3 grupy, tak, im bardziej wyposażeni w zaawansowaną sztuczną inteligencję, tym bardziej tym mniej nie byli w stanie sprawdzić kompetencji matematycznych kandydatów, czy numerycznych, tak, kandydatów. I, mhm, I pomijali tych właśnie najbardziej wartościowych, tak, bo tego ten eksperyment cytowany w książce dotyczy. mhm. Więc proszę bardzo, przepraszam, bo chyba tak. Nie, właśnie dokładnie o to chodzi, że jest to jak najbardziej problem, który tego właśnie powierzania swoich kompetencji sztucznej inteligencji, ale tak jak powiedziałam, moim zdaniem to może być właśnie przejściowa sprawa, która jest związana z tym takim zachłyśnięciem się uwolnionym czasem, tym, że za bardzo zaczynamy polegać na narzędziu, wierząc w jego moc, aż do momentu, kiedy po prostu dojdziemy do tego, że jest to zwyczajne narzędzie i będziemy znali tą granicę, a zresztą Moich też o tym pisze, o tych poszarpanych granicach technologii, że po prostu niektórzy korzystając ze sztucznej inteligencji, która znajduje się jeszcze na wczesnej fazie rozwoju, jeszcze nie rozpoznają tego, co sztuczna inteligencja potrafi, a czego nie. I stąd bierze się to uśpienie, że za bardzo polegamy na narzędziu, za bardzo polegamy na sztucznej inteligencji, która jeszcze nie potrafi tego, czego byśmy od niej chcieli, ale polegamy na niej tak bardzo, że zostawiamy to do jej gestii, czy to zadanie zostało wykonane dobrze, czy nie. Właśnie. A z drugiej strony, no to też jest kwestia oczywiście samego narzędzia, które jest w odpowiedni sposób lub nieodpowiedni sposób zapromptowany, który jest w nieodpowiedni albo odpowiedni sposób skonfigurowany już na etapie jego rozwijania. No nie, pytanie, jakiego narzędzia konkretnie używali ci rekruterzy w tym momencie i czy ono było dobrze zrobione. No ale tego już się nie dowiemy z samego opisu eksperymentu. Czy Twoim zdaniem dojrzeliśmy w ogóle już do masowej implementacji, czy w ogóle do implementacji sztucznej inteligencji w takim użytkowym kontekście? Pytanie, czy chodzi tutaj w tym pytaniu o biznes, czy o pojedyncze osoby, Powiedzmy o y, biznes, o biznes, bo właśnie bo rozmawiamy w kontekście pracy, czyli biznes to są tak, organizacje, w których pracujemy na co dzień, tak? tak, no właśnie i dla mnie to jest ogromne pytanie, ponieważ przyjrzałam się blisko statystykom, przyjrzałam się blisko raportom dotyczącym biznesu polskiego w szczególności. No i tutaj musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie w takim szerszym trochę kontekście. W Polsce mikroprzedsiębiorstwa to jest 97% firm, z czego 59% jest wykluczonych cyfrowo, a 20% w ogóle nie używa żadnych cyfrowych narzędzi. I tutaj pojawia się pytanie. 97%? 97% to są mikrofirmy. Tak, to jest z raportu PARP z Czyli to 2022 jest roku. poniżej ile? 10 osób? Tak, poniżej 10 osób. Potem 59% z tych firm jest wykluczonych cyfrowo, a 20% z nich nie korzysta w ogóle z żadnych narzędzi cyfrowych. I jest tutaj, a z drugiej strony mamy raporty na przykład takich firm jak A czy PwC, które
rysują dosyć różowy obraz wdrożeń AI, tylko że jak się przyjrzymy ich metodologii, one mówią wyłącznie o średnich i dużych firmach w Polsce, czyli o tych 3 górnych procentach, które mają wdrożone AI, w 20% tych firm jest wdrożone AI, czyli i tak nie ma szału, a to jest tylko 3% firm w Polsce, więc wygląda, ja A dlatego ludzi mówię pracuje szerzej o tam transformacji. więcej. No właśnie, nie wiem, niestety nie znalazłam konkretnych statystyk, natomiast nie jestem pewna, czy mogę się z Tobą zgodzić. Musimy to sprawdzić. Czy na pewno w tych 3% firm pracuje więcej niż w 97% pozostałych? Wydaje mi się, że nie. No i teraz pytanie, Nie wiem, ale na pewno nie czy 3% Polaków. no na pewno nie 3% Polaków, natomiast no, siłą rzeczy są to średnie i duże firmy, natomiast jednak tych najmniejszych i mikro i małych firm jest w Polsce no, przytłaczająco dużo i przytłaczająco więcej osób w nich pracuje. W związku z czym ten stopień cyfryzacji jest no, bardzo, bardzo zły. No i teraz pytanie, czy te firmy, czy przyglądamy się firmom, które są w elicie wdrożeń AI i zastanawiamy się nad tym, jak przeprowadzać transformację cyfrową w tych firmach. To jest mi temat bardzo bliski i który jest strasznie trudny. A z drugiej strony patrzymy na te małe firmy i mikrofirmy, które mają szansę, moim zdaniem, dokonać czegoś niesamowitego, przeskoku. Takiego przeskoku, który by można nazwać leapfroggingiem, od tego poziomu zupełnie przedcyfrowego do poziomu, w którym korzystają ze sztucznej inteligencji. I jeżeli ta sztuczna inteligencja będzie po pierwsze gadać sprawnie po polsku, czyli na przykład korzystać z polskiego modelu Bielik, który komunikuje się płynnie w języku polskim bez takich błędów i kalek językowych typowych dla innych modeli, które są wielojęzyczne, ale jednak ich podstawowym, powiedzmy, językiem jest język angielski. A z drugiej strony, właśnie z jednej strony ten interfejs NLP, a z drugiej strony połączenie rozwiązań agentowych z, z tą łatwością komunikacji. No tylko, że to jest zadanie karkołomne. Zresztą obydwa, i transformacja AI, i ten leapfrogging, o którym mówię, który rozpala wyobraźnię zdecydowanie, przynajmniej moją. To jest etap, który by pomijał te bardzo trudne wdrożenia narzędzi cyfrowych, bo te polskie firmy małe się bronią rękami i nogami przed cyfryzacją już od lat. Dlaczego? Wydaje mi się, no Pomijając właśnie nie aspekt wiem. ceny, kosztu, tak? Wydaje mi się, że o ile chodzi o raporty, no to jedną z podstawowych kwestii jest dostępność specjalistów i dostępność narzędzi, które by wprost odpowiadały na potrzeby mikrofirm. Tylko że one są tak rozdrobnione, że bardzo trudno tworzyć narzędzia, które odpowiadają na ich potrzeby. No i nie wiem dokładnie, nie mam tutaj jasnej i prostej recepty, dlaczego polskie firmy z tą cyfryzacją mają tak duży problem. A czy korporacje w Polsce dzisiaj są przygotowane na rewolucję pracy poprzez agenta? Mm, Jeżeli mam mówić z własnego doświadczenia, przede wszystkim nigdy nie pracowałam w korporacji, pracuję niezależnie i prowadzę swoją firmę, w której owszem konsultuję duże firmy również, natomiast nie mam doświadczenia bezpośredniej pracy w korporacji. Wydaje mi się, że jest tutaj parę problemów, przede wszystkim związanych z taką niechęcią do zmian, która jest bardzo mocno wpisana w korporacyjne tryby. No i ze słynnym memem, w którym jaskiniowcy toczący taczkę na kwadratowym kole odmawiają jej wymiany na okrągłe, ponieważ są bardzo zajęci i nie mają czasu tego zrobić. No i wydaje mi się, że to może być jeden z podstawowych problemów, jeżeli chodzi o wdrażanie generatywnej sztucznej inteligencji, a nie tylko generatywnej, ale w ogóle rozwiązań AI w firmach. Przede wszystkim świadomość problemów, po drugie świadomość możliwości generatywnej sztucznej inteligencji, no i po trzecie właśnie pomysł na to, w jaki sposób ją wykorzystać. Jesteśmy, wydaje mi się, jeszcze na początku tej drogi, bardzo na początku. A jak ty uważasz? Bo ja tutaj zupełnie zdominowałam ten temat, natomiast być może ty masz bliższy ogląd tej sytuacji. Ja myślę, że nie tylko w Polsce korporacje się boją bardzo implementacji
i Mhm. generatywnej przede wszystkim sztucznej inteligencji. Przede wszystkim jest strach o tym, czy wielki model nie będzie się uczył na naszych danych, pomimo wszystkich jakby kontraktów, Mhm. klauzul, że nie i tak dalej, i tak dalej. Typuje to, że duże firmy, powiedzmy, tak, może użyjmy takiego słowa, będą najpierw stawiać infrastrukturę podobną jak prywatna chmura, nie wiem, 15 lat temu. Mhm. Pomimo, że jakby już narzędzia takiej jakby chmury publicznej były dostępne, to każdy stawiał, w szczególności banki czy branża finansowa, prywatną infrastrukturę on-premise. I wydaje mi się, że w ogóle zaczyna być taka najpierw rozmowa od strony w ogóle prawnej i regulacyjnej w dużych firmach. I druga rzecz, no to jest też to, że to już też jest temat, który trochę wykracza poza nasze spotkanie. E, Jaką mamy gwarancję, że to działa? No właśnie to jest, wydaje mi się, jeden z problemów z generatywną sztuczną inteligencją, która nie jest programem komputerowym, jest czymś emergentnym wobec tych algorytmów, powiedzmy, sztywnych, w związku z czym działa bardziej tak jak człowiek, czyli jest podatna na błędy, jako inteligencja, jeżeli możemy tak powiedzieć, metaforycznie. No i jeżeli każda odpowiedź generatywnej sztucznej inteligencji modelu językowego jest nieco inna, no to siłą rzeczy nie mamy gwarancji tego, że ona będzie zawsze trafna. Nawet jeżeli ograniczymy do minimum ryzyko halucynacji, zawsze mogą zdarzyć się w tych wypowiedziach jakieś problemy nieprzewidziane, których nie unikniemy po prostu. Nie jestem osobą Także techniczną. bezpieczeństwo to jedna kwestia. Druga rzecz. Mhm. Nie jestem osobą techniczną, przepraszam, że ci wszedłem w słowo, ale no, halucynacja jest jakby wpisana w te wielkie modele, prawda? Bez jakiejś tam dozy halucynacji one się nie rozwijają, tak? Przynajmniej z tego, co No, ale ja to to właśnie rozumiem. dzięki temu halucynowaniu one mogą być kreatywne, prawda? To Tak, znaczy, to jest właściwie, to jest ta generatywność na tym polega, w związku z czym nie możemy jej wyeliminować, bo wylewamy dziecko z kąpielą. dokładnie tak. No i też kwestia, wydaje mi się, zmiany narzędzi, zmiany podejścia do pracy, jeżeli chodzi o to wdrażanie sztucznej inteligencji, nawet jeżeli, bo tak mi się często wydaje, że to taka zmiana, tego typu zmiana musi być tak organizacyjnie na wszystkich poziomach y, wdrażana. I bardzo często okazuje się, że nawet jeżeli osoby na wysokich stanowiskach w firmie tej rewolucji AI-owej chcą w organizacji, to okazuje się, że osoby na niższych stanowiskach wykonujące prace, które muszą się najbardziej zmienić tak naprawdę, czyli muszą korzystać z tych nowych narzędzi, muszą przemyśliwać swoje procesy w zespołach na różnych poziomach, te procesy zmieniać narzędzia i tak dalej, to te osoby bardzo aktywnie opierają się zmianie. I to gdzieś pomiędzy mm, ten problem się komplikuje, tworzy się często taki węzeł, który bardzo, bardzo trudno rozwiązać bez szkody dla organizacji. Z tym też jest różnie, natomiast widzę, że tak, że rzeczywiście jest widzę taki trend w tym roku, że duże korporacje tworzą dosyć proste projekty związane ze sztuczną inteligencją, nawet powiedziałbym momentami takie no, bardzo proste, po to, żeby angażowały jak największą ilość ludzi w organizacji i pokazywały jak największej ilości ludzi, patrzcie, to działa, tak? Bo wiem od wszystkich moich znajomych, którzy zajmują się jakby consultingiem w tym obszarze, że jeżeli się idzie do CTO czy CIO, to od razu jest pytanie, e, kiedy i jak nam się to zwróci, tak? A z drugiej strony słyszą, no na razie to jest jeden wielki eksperyment, tak? Bo na razie nic nie widzimy. Nie widzimy w ogóle, jakie macie dane, jakie macie oczyszczone, jakie macie uporządkowane. I najpierw się trochę pobawimy, za co chcemy pieniądze, oczywiście, a potem dopiero spróbujemy wam coś więcej powiedzieć. I to jest jakaś ogromna blokada. I myślę, że tak jak teraz rozmawiamy, koniec sierpnia 24, to cały czas istnieje. Ale widzę takie projekty, gdzie po prostu jest jakiś taki system typu obieg dokumentów w organizacji, który jest jakby wspomagany AI-em. To jest takie coś, żeby po prostu tam
przysłowiowa, nie wiem, tam pani Krysia, tak, z działu księgowości zobaczyła, że coś takiego jest i że to jest dobre i to jej pomaga w pracy, tak? No, czyli właśnie zidentyfikowanie po pierwsze procesu, które jest samą w sobie żmudnym, procesów, które można wspomagać sztuczną inteligencją i zidentyfikowanie tych punktowych często zastosowań. I to jest właśnie dla każdej organizacji inne działanie. No i plus jeszcze właśnie to, jak to ma działać, jakimi narzędziami ta sztuczna inteligencja ma współpracować. No i to już jest tworzenie naprawdę dużych systemów często, które dają rezultaty w początkowej fazie znikome. No, nie da się ukryć, że jeżeli to nie jest dobrze przemyślane wdrożenie, to tutaj zdarza się, że takie wdrożenie po prostu nie jest efektowne. Szczególnie, tak jak mówisz, to są małe rzeczy, które wymagają dużych nakładów na początku. No ale inna rzecz, to jest to, o czym pisze znowu Molik, że to jest najgorsza wersja sztucznej inteligencji, z jaką kiedykolwiek będziemy mieli do czynienia. I to się rozwija i generatywne modele są coraz lepsze. Nie tylko generatywne, no w ogóle myślę, że zastosowanie sztucznej inteligencji się przede wszystkim poszerzają. Jestem pod tym względem optymistką. Myślę, że nam ta sztuczna inteligencja będzie coraz bardziej pomagać w pracy. Oczywiście, szczególnie w Unii Europejskiej mamy ograniczenia, mamy AI Act, który będzie wpływał Stopniowo coraz wchodził, bardziej tak. praktycznie również na nasze możliwości działania w tym obszarze. Tego się trzymajmy. Marta, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Marta Matylda Kania, Dziękuję Ci za zaproszenie. Superpowered by AI, była dzisiaj naszym gościem. Dzięki. Kanał Past, Present and Future. Jeżeli podobało Ci się nagranie, prosimy o łapki w górę i subskrypcję. Pozdrawiam.